Pomysł stworzenia narzędzia do nauki języka migowego wziął się z moich wcześniejszych projektów ukierunkowanych na pracę z osobami niepełnosprawnymi. Po zgłębieniu tematu, rozmowach z niesłyszącymi oraz przeprowadzeniu kilku ankiet zrozumiałam, że szczególnie w dobie pandemii osoby te mają utrudnioną sytuację ze względu na ograniczenie w kontakcie bezpośrednim. Znikoma znajomość języka migowego w społeczeństwie sprawia, że kontakt z osobą głuchą jest bardzo ograniczony. Dlatego postanowiłam stworzyć narzędzie zachęcające do nauki języka migowego, które będzie dostępne i proste w użytkowaniu dla każdego, nawet dla osób, które wcześniej nie miały styczności z językiem migowym. Dostępne na rynku książki i materiały PJM są często zbyt trudne do samodzielnej nauki i nieciekawe wizualnie, co zmniejsza zainteresowanie i utrudnia studiowanie. Jeśli jednak nauka będzie ekscytująca i zabawna, stanie się łatwa i przyjemna. Początkowo moim założeniem było stworzenie aplikacji do nauki migowego, jednak szybko okazało się, że taka forma nie sprawdzi się w praktyce. Narzędzie to ograniczałoby się jedynie do oglądania gestów, a nie zmuszałoby do faktycznego migania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Tak właśnie zrodził się pomysł stworzenia gry karcianej, aby uczyć się poprzez zabawę. W Trymigam to imprezowa gra karciana, dzięki której w prosty sposób można nauczyć się podstaw języka migowego. Polega ona na wzajemnym pokazywaniu i zgadywaniu gestów, aby na koniec ułożyć z nich zdanie. Głównym założeniem projektu było stworzenie narzędzia wprowadzającego w świat języka migowego przez zabawę oraz jednocześnie podnoszącego świadomość problemów, z jakimi mierzą się osoby niesłyszące, które byłoby efektywnym materiałem do nauki. Gra przeznaczona jest dla od 2 do 6 graczy w wieku od 6 do 99 lat. Czas rozgrywki wynosi około 20 minut. Gra zawiera talię 200 kart o różnych kolorach awersów i rewersów. Rewersy wskazują zadanie w grze, natomiast awersy kart zawierają gesty wraz z tłumaczeniem. Na górze karty widnieje słowo, a pod nim rysunek gestu, któremu to słowo odpowiada w języku migowym. Słowa podzielone są na 4 grupy trudności, które zaznaczone są różnym kolorem góry karty w awersach. Mechanika gry powstała specjalnie na potrzeby projektu. Musiała być ona prosta i dynamiczna oraz sprostać 2 podstawowym założeniom: dostarczać świetnej rozrywki i pomagać w zapamiętywaniu gestów migowych. W każdej grze gracze losują i wykonują zadania z rewersu kart. Układanie zdania na końcu gry pokazuje, że wcześniej nauczone gesty jesteśmy w stanie wykorzystać w praktyce i komunikować się w języku migowym. Każda kolejna rozgrywka przy wykorzystaniu tych samych talii powiela wcześniej pojawiające się gesty, co zmusza graczy do intensywnego zapamiętywania i zwiększa skuteczność gry. Podczas powstawania gry przeprowadzane były testy na różnych grupach użytkowników, które sprawdzały mechanikę i skuteczność nauczania. Pokazały one, że już po pierwszej rozgrywce każdy z graczy jest w stanie zapamiętać kilka gestów i powtórzyć je, a po przegraniu całej talii kart jesteśmy w stanie komunikować podstawowe rzeczy w języku migowym. Gry imprezowe muszą być małe i poręczne, aby można było w nie grać w każdych warunkach i łatwo je transportować. Dlatego ilość komponentów w Trymigam została ograniczona do minimum. Opakowanie gry zrobione z grubej tektury introligatorskiej na magnes chroni karty i wydłuża czas użytkowania gry oraz nawiązuje do stylistyki kart z żywymi, dynamicznymi kolorami. Wewnątrz opakowania znajduje się również skrócona wersja instrukcji wraz z zadaniami. Po bokach i w środku opakowania umieszczony został pattern z układami dłoni typowymi dla języka migowego. Instrukcja zaprojektowana została w formie harmonijki składającej się z 11 paneli. Oprócz zasad gry zawiera też sekcję Jak migamy, która tłumaczy podstawowe zasady gramatyczne i językowe oraz tłumaczy, jak złożyć zdanie w języku migowym. Gra wprowadza również elementy ze świata komunikacji głuchych, takie jak znak migowy, który każdy gracz na początku wybiera dla siebie. Wszystkie materiały językowe zawarte w grze powstały w oparciu o słowniki i podręczniki języka migowego oraz były konsultowane z nauczycielami i tłumaczami. Skończona gra posiada również opinię tłumaczy o poprawności językowej. Projekt gry został również wyróżniony grantem o wysokości $15,000 przez Fundację Swarowski i będzie dalej rozwijany w ramach programu Creatives for Our Future. W ramach programu projekt otrzyma wsparcie mentorskie oraz będzie prezentowany w czasie zaplanowanym na wrzesień sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.